Przyjrzyjmy się wydarzeniu, które w XIII wieku niemal starło świat muzułmański z powierzchni ziemi. To historia najazdu Mongołów, potęgi tak brutalnej i skutecznej militarnie, że do dziś budzi grozę. Ale to właśnie w tej mrocznej karcie historii kryje się najbardziej niesamowity fakt. Najeźdźca, który zniszczył świat islamu mieczem, kilkadziesiąt lat później sam przyjął religię swojej ofiary. Mongołowie nie byli małą grupą koczowników. To była perfekcyjnie zorganizowana armia. Jak wskazują historycy tacy jak Timothy May w The Mongol Art of War, ich podstawową jednostką był Tumen, oddział liczący około 10 tysięcy żołnierzy. W dużych kampaniach brało udział od 3 do 6 takich jednostek. Najpotężniejszy cios zadał Hulagu Chan w latach 1256-1260. Jego armia, wspierana przez sojuszników, mogła liczyć nawet 100 tysięcy wojowników. Choć dawne kroniki pisały o milionach, współczesne badania Davida Morgana czy Petera Jacksona potwierdzają, to była siła uderzeniowa, której nikt nie mógł powstrzymać. Najazd nie był jednorazowym epizodem, to były fale zniszczenia trwające łącznie 40 lat. Między 1219 a 1222 rokiem Chingis Khan obraca w ruinę Chorezm, niszcząc perły cywilizacji, Bucharę i Samarkandę. W 1258 roku Hulagu Chan zdobywa Bagdad, serce kalifatu Abbasydów. Miasto zostaje doszczętnie splądrowane, biblioteki spalone, a setki tysięcy ludzi zamordowane. To był koniec Złotego wieku islamu, o którym wspominaliśmy wcześniej. Dopiero w 1260 roku bitwa pod Ain Jalut zatrzymuje tę niszczycielską falę. I tu dochodzimy do punktu kulminacyjnego. Mongołowie byli u szczytu potęgi. Militarnie zdominowali świat islamu. Według logiki podbicia mieczem powinni narzucić muzułmanom własne wierzenia lub całkowicie ich zniszczyć. Stało się jednak coś zupełnie przeciwnego. Mongołowie, osiedlając się na podbitych ziemiach, zaczęli ulegać wpływowi kultury i duchowości tych, których wcześniej pokonali. W 1257 roku islam przyjmuje Berke Chan, władca Złotej Ordy. W 1295 roku Ghazan Chan oficjalnie ogłasza islam religią państwową w Iranie. Do XIV wieku większość Mongołów w Azji Środkowej, Persji i na Rusi staje się muzułmanami. Zastanówmy się nad tym głębiej. Mongołowie byli jedną z najbrutalniejszych potęg w historii świata. Nie mieli żadnego politycznego ani militarnego powodu, by przyjmować religię pokonanego ludu. A jednak to zrobili. To pokazuje jasno 3 rzeczy. Islam nie potrzebował miecza, by przetrwać i rozprzestrzeniać się. Przetrwał nawet wtedy, gdy sam został przecięty mongolskim mieczem. Po drugie, wpływ islamu był cywilizacyjny i duchowy. Najeźdźcy dostrzegli w tej kulturze i religii coś wyższego, bardziej stabilnego i prawdziwego niż ich własne struktury. Po trzecie, to jest ostateczny dowód przeciwko przymusowi. Gdyby islam rozprzestrzeniał się siłą, zniknąłby wraz z upadkiem Bagdadu. Tymczasem on podbił serca swoich oprawców. Historia Mongołów to lustrzane odbicie wcześniejszych ekspansji. Jeśli najeźdźca dobrowolnie przyjmuje wiarę narodu, który wcześniej niemal unicestwił, to jak można twierdzić, że ta wiara potrzebuje agresji, by istnieć? To czysta logika. Mieczem można zdobyć miasto, ale nigdy nie zdobędzie się duszy, zwłaszcza duszy tak potężnego wojownika jak mongolski Chan.